czajnikowy.pl. Minęło zaledwie kilka dni od Mistrzostw Świata w Bostonie, które ja osobiście śledziłem z wypiekami na twarzy. Jeszcze kurz nie zdążył opaść i już zabieramy się za odcinek, który troszeczkę będzie do nich nawiązywał, ponieważ podczas występu reprezentantki Kostaryki pojawił się ciekawy element, a mianowicie czaw. W zasadzie można by powiedzieć, że są to plewy kawowe, czyli coś, co znajduje się na ziarenku kawy i podczas procesu produkcji odpada i jest traktowane jako pewnego rodzaju odpad, coś, co powinniśmy usunąć, w jakiś sposób zutylizować. Dlaczego w ogóle do tego tematu piję dzisiaj? Ze względu na to, że reprezentantka Kostaryki zaparzyła z tego napar. Ja już wcześniej słyszałem, że coś takiego można zrobić i dzisiaj w ramach wypicia wszystkich części kawy, bo piliśmy już oczywiście ziarna, piliśmy już kaskarę, piliśmy już liście kawowe. Dzisiaj będziemy pili również plewy. Najprawdopodobniej za niedługo pojawią się jeszcze też kwiatki. Dzisiaj w takim razie nadrabiamy nasze zaległości i spróbujemy, jak smakują plewy, czyli czaw z kawy. Kiedy ziarno dociera do palarni kawy, już w pewnym stopniu jest pozbawione tego czafu w procesie obróbki kawy, czyli pozbycia się miąższu z ziarna. Natomiast znaczna jego część ucieka w procesie wypalania kawy, kiedy ziarno po pierwszym kraku zwiększa dwukrotnie swoją objętość i po prostu rozsadza tą pergaminową osłonkę, a następnie ona z powiewem powietrza, który jest właśnie w środku bębna, ląduje do tak zwanego cyklonu i tam jest taki pojemnik, w którym możemy potem ten czaw składować. Jak widzicie, jest on dosłownie jak jakiś pergaminek, leciutki, bardzo dużo objętościowo się go wydaje, natomiast w rzeczywistości jest go stosunkowo niewiele. W takiej filiżance, jak ważyłem wcześniej, było zaledwie 12 gramów tego czafu, więc mimo tego, że jest praktycznie pełna, można powiedzieć, że naprawdę jest go tutaj stosunkowo niewiele. Właśnie dlatego do zaparzenia użyjemy bardzo dużej dozy i jak najbardziej ciepłej temperatury, wysokiej temperatury. Postaramy się to zaparzyć jak najbardziej intensywnie, i oczywiście zdradzić Wam to, na co pewnie najbardziej czekacie, czyli w jaki sposób taki napar z czawu smakuje. Mam nadzieję, że zorientowaliście się już, że ten odcinek jest troszeczkę taki humorystyczno-eksperymentalny. Jest to produkt bardzo niszowy, praktycznie nie do zdobycia poza znajomościami po prostu w palarni. Nie sprzedaje się tego. Zajmijmy się w takim razie tym, jak to pachnie i czy jest to w ogóle możliwe do tego, żeby zaparzyć z tego coś smacznego. Jak chodzi o zapach, to zapach jest akurat bardzo przyjemny. Kojarzy się trochę z kaskarą, kojarzy się również trochę z chlebem, z wypiekiem chleba, więc jest to taki bardzo przyjemny, słodki aromat. To jest też taki zapach, który pojawia się podczas wypalania kawy wszędzie dookoła w okolicach palarni. Natomiast jak chodzi o kolor i smak, jak to wygląda, musimy sobie to przelać w takim razie i sprawdzić. Piękny bursztynkowy kolor. Nawet się nie spodziewałem, że się to zaparzy aż tak bardzo intensywnie. Wygląda troszeczkę jak jakaś herbata, może taki kolor troszeczkę czarnej herbaty. Ale smaku już nie przypomina czarnej herbaty. O ile przeniosły się te aromaty związane właśnie z kaskarą, z tym chlebem, o tyle w smaku jest w zasadzie tak gorzko i niewiele więcej. Czyli trochę to smakuje takimi trocinami. Patrząc na to, jak wygląda kaskara, jak wygląda czaw, można było się tego spodziewać. Zajmiemy się może w takim razie kwestiami, czy ma to jakieś właściwości zdrowotne. To oczywiście żart, bo nie mamy tutaj żadnych badań na temat czegoś, co zwyczajnie jest traktowane po prostu jako odpad i bardziej do użyźniania gleby służy niż do tego, żeby robić z tego napary. Czy stosowałbym to w takim razie na Mistrzostwach Świata baristów ja sam? Chyba nie. Chyba nie. No cóż, w takim razie z szklaneczką mojego zaparzonego czafu ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że takie eksperymenty również Wam się podobają. Smacznego i do zobaczenia na czajnikowy.pl.